Witajcie moi kochani. Po pierwsze chciałbym Wam podziękować za wszystkie łapki w górę, za wciśnięcie suba i dzwoneczka, że jesteście na bieżąco, że jesteście ze mną i że piszemy do siebie na moim Instagramie. A zebrała się nas całkiem spora grupka i piszemy tam odnośnie chleba. Zatem czas najwyższy zacząć cykl o pieczeniu chlebków. Będziemy piekli chlebki. Ja piekę chleb co 2 tygodnie minimum, także co 2 tygodnie. Obiecuję, że będzie się pokazywał kolejny filmik. Hashtag 1 jest dzisiaj. Następne będą oczywiście po kolei szły w górę. Oczywiście będziemy pisać do siebie dalej na temat chlebka na moim Instagramie, który jest pod tym samym tytułem co na mój kanał. Będziemy wymieniać poglądy i będziemy poruszać wszystkie te rzeczy, o których będziemy tam pisać w kolejnych filmach. Dziś postanowiłem przygotować najprostszy z moich przepisów na chlebek. Oczywiście na zakwasie. Tutaj się Wam pokażę link do tego, jak przygotować sobie zakwas, by mieć na swój własny chlebek później zakwas. Ten przepis jest od Moni, od mojej siostry, którą serdecznie tutaj pozdrawiam. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu robiliśmy chlebek pierwszy, wygniataliśmy go jeszcze ręcznie. Ja go wygniatałem, to na drugi dzień się czułem bardziej zmęczony niż po siłowni. Ale ona doprowadziła ten przepis, przyznam się szczerze, do perfekcji. Jest bardzo fajny, bardzo wygodny, nie jest męczący, a chleb wychodzi nieziemsko. Tutaj zobaczcie, teraz pokażę Wam na przykład jej ostatnie wypieki, jak wyglądały. Jak widzicie, jest moc. I taki chlebek zrobimy dzisiaj. Dzisiaj nie będziemy wrzucali żadnych pestek, żadnych nic. Prosty, zwykły przepis na rozruch, byśmy mieli o czym pisać i byśmy mogli następne chlebki robić coraz inne. Ja teoretycznie robię za każdym razem inny chleb. Podstawą jest to, co dzisiaj zrobimy. Czyli 1,5 kg mąki, 5 szklanek wody, jest to 300 ml, 4 małe łyżki soli i oczywiście zakwas i naczynie do pieczenia. Także odrobinę masła, by posmarować nasze naczynie przed wlaniem, wrzuceniem naszego gotowego już ciasta. Dlatego zaczynajmy i zapraszam jeszcze tych, którzy nie subskrybują kanału, do subskrypcji, wciśnięcia dzwonka, by być na bieżąco i komunikacji, tak jak wspomniałem na początku, na moim Instagramie. Od czego zaczynamy? Zaczniemy od tego, że wlejemy 300 ml wody do miski. Teraz tak, jak chcemy, żeby szybko nam wyrosło to ciasto, to może być to letnia woda. Ja osobiście wlewam normalną wodę o temperaturze pokojowej. Najczęściej zostawiam ciasto na całą noc. Z rana włączam tylko piekarnik i mam na śniadanko pyszny chlebuś. Zresztą zobaczycie to. Oczywiście wcześniej rano wyjmuję mój zakwas z lodówki i lekko go dorzucam do niego łyżeczkę mąki i on przez cały dzień zacznie mi mocniej pracować, ruszy i wtedy wieczorem już jest idealny. Ale to mówię, będziemy to poruszali w kolejnych odcinkach z cyklu chlebek. Zrobię specjalną playlistę na to i będziemy to widzieć. Mamy wodę, bierzemy łyżeczkę, dosłownie 2, 3, 4 małe łyżki soli.
potrzebuję 2 łyżki drewniane do mieszania naszego chlebka. Teraz najpierw rozpuszczę sól w naszej wodzie i wrzucę nasz zakwas. On jest mega super. Pamiętajmy, że jak już ciasto będzie rozrobione, wtedy odłożę sobie z powrotem zakwasu do słoika i odłożę go do lodówki. Raz na 3 dni, raz na 4 dni dokarmiam go, łyżka mąki, czasami dodaję łyżkę wody, zależy jak on się zachowuje i zostawiam go w lodówce. Wieczny jest, tak? Tylko musimy go dokarmiać. Mówię o tym przy okazji robienia zakwasu, także zapraszam do obejrzenia tamtego odcinka. Teraz mam już sól. Mój zakwas ładnie się rozszedł w wodzie. Użyję dzisiaj kilograma mąki pszennej typu 500. Mąki możemy rozmaite używać, tak? Orkiszowe, nie orkiszowe, jakie tylko chcemy, tak? Kwestia tego, byśmy mieli 1,5 kg. Też ten przepis jest trochę intuicyjny taki, bo wiadomo, że są różne mąki, różną mają, różny jest typ, różnie one przyjmują wodę, różnie się rozrabia to ciasto, ale zobaczycie w trakcie, czasami trzeba dodać troszkę więcej mąki. Jak już będziemy na etapie końcowym, to zobaczycie, jak to ciasto nam będzie pracowało. Zasada jest taka, żeby ciasto było tak elastyczne, tak gumowe, że jak będziemy mieszać je 2 łyżkami i będziemy je podnosić, to one nie powinno nam się rozerwać ani nic, podnosząc je do 40 cm od dna miski. Na razie dodałem tylko kilogram po to, aby mi się ładnie to rozrobiło. Tutaj mam pół kilograma mąki żytniej typ 720 do wypieków chleba i jak już tutaj rozrobi mi się ten kilogram pszennej mąki, to będę powolutku sobie dosypywał i po prostu rozrabiał tą całą masę naszą. Resztę mąki teraz powoli ją będę już wyrabiał ku końcowi, ale jeżeli chcemy, żeby się nie męczyć, tak częściowo wyrobione ciasto odkładamy teraz na 15 minut i za 15 minut do niego wrócimy. I tak jak wspomniałem, mieszamy i ciasto ma, widzicie, ma nam się nie rozrywać, ma iść do góry. Jeżeli takie coś się nam dzieje, dosypujemy jeszcze troszkę mąki i dalej dotleniamy nasze ciasto, mieszając je. I tak jak wspomniałem, szczególnie dla pań, które
nie mają tyle siły co mężczyźni. Po prostu przemieszamy, dotleniamy, zostawiamy na 10 minut, ładnie nam te ciasto zapracuje i znowu delikatnie przemieszamy. Jeżeli dalej będzie się nam ono rwało, dalej powolutku dosypujemy. Pamiętajmy, każdy przepis jest w tym temacie trochę intuicyjny, dlatego nie bójmy się, powoli, a zobaczycie, efekty będą niesamowite, a ten zapach, szczególnie z rana, jak wstawimy ten chlebek, oj, normalnie jak się wychłodzi, ja się najadam 2 kromkami, ale ciepłego. Trzeba być ostrożnym w temacie. Dotleniajmy dalej nasze ciasto. I tu proszę bardzo, kręcimy po prostu. Kręcimy. Jak to moja siostrzyczka Monia mówi, takie lizaki! I kręcimy. I wtedy, jak już wyrobimy te ciasto, teraz byłby etap, ale to już w kolejnych filmach, jak będziemy dodawać pestki dyni, czarnuszkę, no cudawianki można wrzucać, żurawina, śliwka, płatki, naprawdę zobaczycie, będziemy tutaj działać niesamowite rzeczy. Nawet pomyślałem o tym, że pokuszę się może i zrobię parę live'ów i będę z wami od razu dyskutował na bieżąco i będziemy mogli się na live'ie od razu komunikować. Widzicie? Trochę dodałem i już, jak już dotleniam te ciasto, kręcę cały czas, obracam, one się fajnie dotlenia i teraz widzicie? To jest właśnie to. I ono ma się tak właśnie ciągnąć. Tak. Właśnie tak. Idealnie. Jeszcze je odstawię teraz na 10 minut i myślę, że ostatni raz je przemieszam i będziemy je wkładać do naczynia, w którym będziemy je piec. Ówcześnie oczywiście odstawimy je. Ja zostawiam w piekarniku na noc i z rana mam nastawiony piekarnik, żeby się włączył. Proszę bardzo, widzicie? W porządku, kochani. Minęło kolejne 10 minut. Moje ciasto jest już pięknie dotlenione, pięknie wyrobione. Jak wspomniałem, proszę bardzo, proszę. Tak właśnie to ma się odbywać. Ma się ono nie rwać. Konsystencja jest idealna. Teraz, cóż, masełko. Ja mam tutaj naczynie szklane. Ono ma 5 litrów. Będzie piękny, duży bochenek chleba. Ja chlebek, jak upiekę, tak jak nie wiem czy wspominałem już, ale wystudzi się, kroję go sobie na kromki, wrzucam do zamrażarki. Mi starcza taki chleb prawie na 2 tygodnie. Słuchajcie, przy dzisiejszych cenach chleba i jakości, jaką za tą cenę dostajemy, uwierzcie mi, szczęście. Zrobić samemu i już nie chodzi nawet o oszczędność gotówki, pieniążków, naszego budżetu, ale chodzi o jakość. Wiemy co jemy. Możemy dać do niego, tak jak wspomniałem, prawie wszystko, na co mamy ochotę, z czym mamy. Czy bardziej słodko, żurawina, czy czarnuszka. Naprawdę mega. Widzicie, naczynie już mam przygotowane. Do naczynia wrzucę mniej więcej połowę naczynia. Chlebek nam wyrośnie, musimy kontrolować. Jeżeli, pamiętajmy, im bardziej rzadsze ciasto, szybciej będzie nam rosło. Także wtedy może, a jak jeszcze damy ciepłą wodę letnią, no to może nam wystarczyć 6 godzin, czasami 5.
i mamy chlebek wyrośnięty. Oczywiście tutaj mam jeszcze blachę, bo ci, co mnie znają już personalnie, bliżej, wiedzą, że zawsze lubię komuś sprezentować taki mały bocheneczek. Także też posmarujemy tutaj blaszki i będziemy jeszcze mieli do tego takie chlebki. Widzieliście, moja siostra nawet ma takie fajne tworemeczki, malutkie. One są wielkości bułki poznańskiej. Taki chlebobunio? Naprawdę, to jest przygoda na całe życie, którą bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Smarujemy masełkiem, żeby nam się nie przykleił chlebek za mocno, ładnie nam wyjdzie wtedy po upieczeniu. Oczywiście również możemy, w następnych odcinkach Wam pokażę, posypiemy czarnuszką, możemy poczerpać bułką tartą tutaj. Czasami sypią tylko mąką, zależy od blach, musicie to właśnie wyczuć, w jakich naczyniach będziecie to robić. I mówię, pierwszy, drugi, trzeci, najwyżej wyjdą nam trochę mniejsze te chlebki, później będziemy wiedzieli, że możemy dać więcej. Też dużo zależy od piekarników, każdy piekarnik piecze inaczej. Nasz chlebek będziemy wrzucali na przepraszam, 180 stopni na godzinę 15. Jeżeli by się zdarzyło, że to będzie za mało, za krótko, nie przejmujmy się tym. To nie jest biszkopt. Możemy z powrotem włożyć nasz chlebek do blachy, bądź nawet już bez blachy, bo już on już będzie miał swoją bryłę zachowaną. Wkładamy go z powrotem do piekarnika i możemy go dopiec. Naprawdę można tak zrobić. Zdarzyło mi się to, jak wymieniałem piekarniki, czy piekłem gdzieś na występach gościnnych, jak zwykłem to mawiać. Wtedy naprawdę zdarzyło się, że musiałem wziąć i dopiec ten chlebek. Nie przeszkadza to. Ok, wkładamy. Aha, widzicie? Teraz jest ten moment, gdzie, jak to Monia, moja siostrzyczka mawia, wrzucamy gluta do słoika. Ja mam słoik litrowy, naprawdę to jest dużo za duży słoik. Bierzemy, po prostu sobie nawiniemy lizaczka i go sobie tutaj wrzucimy. Takie dwa kawałki. Wystarczy naprawdę, w 100% wystarczy nam słoik półlitrowy. Teraz tak, ja wspomniałem, że dokarmiam co 3-4 dni. Takie mam przyzwyczajenie. Zdarza się, że w ogóle nie dokarmiam. Teoretycznie do 2 tygodni nic nie powinno się mu stać. Tak, biorę. Oczywiście musimy mu dać szansę i możliwość oddychania. Zakładamy gazę. Ja korzystam z ręczników papierowych i taki zakwas odkładam do lodówki. Dokarmię go w przyszłym tygodniu raz, czyli wrzucę mu łyżeczkę mąki żytniej, łyżeczkę wody, zamieszam oczywiście drewnianą łyżką i odstawię go i za 2 tygodnie będę piekł kolejny chlebek i na pewno za 2 tygodnie będziemy się znowu widzieć w kolejnym odcinku z cyklu Nasze Chlebki. I teraz powolutku będziemy właśnie wkładać nasze ciasto do naczyń. No i w porządku, tak jak mówiłem, mamy to. Teraz te pojemniki zaniosę do piekarnika.
pokażę Wam przed włączeniem piekarnika z samego rana, jak wyrosło nasze ciasto na chlebek i włączymy i będzie się działa ta magia. Widzimy się z rana. Jak widzicie, mieliśmy pół naczynia. Po 12 godzinach urósł nam nasz chlebek drugie tyle. No i 180 stopni i jedziemy z tematem. A tak zaczyna nam wyglądać chlebek w połowie pieczenia. No, dzieje się, słuchajcie. Znowu urósł nam o 1/4. Piękny będzie bocheneczek. Przy wypieku tak dużego chleba, zobaczcie, tutaj mam fajnie połowę, reszta jest delikatna, wilgotna, zatem postanowiłem go wyjąć i dopiec go teraz, już bez naczynia. Nastawię go na temperaturę 150, 160 stopni mniej więcej i na 25 minut zostawię, po czym wyłączę i zostawię go też do wystudzenia. Tak też polecam, jak nawet małe chlebki robimy, to nie musimy ich wyjmować i dopiekać, ale wyjmujmy je od razu jak są gorące i zostawiajmy na kratce, by one nam ostygły i odparowały. Za pół godziny będziemy kroić nasz chlebek. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, by nasze wypieki były coraz lepsze. Kochani, mamy nasz pierwszy chlebek z najprostszego przepisu. Mam nadzieję, że będziemy teraz piekli kolejne, będziemy pisali do siebie. Liczę na Wasze komentarze pod filmem, byście dzielili się swoim doświadczeniem, jak już wspomniałem. Wierzę głęboko, że każdemu z nas będą wychodziły super chlebki i bez dwóch zdań, ja, tak jak wspomniałem, zrobię specjalnie playlistę. Playlista będzie, no jest magia. Playlista będzie uzupełniana co 2 tygodnie. Tak jak wspomniałem, co 2 tygodnie ja piekę chleb. Dlatego następny będzie już z jakimiś nasionami, z dobrą wkładką. Dzisiaj wstawiłem go o 5 rano, jest 8, także warto było. W domku pachnie chlebkiem magicznie. Jeszcze jest lekko ciepły, więc dalej go nie będę kroił. Później go pokroję sobie na krajownicy, jak wspomniałem. Zamrożę kromki i będę miał pyszny, swojski, zdrowy chleb na zakwasie. Trzymajcie się. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, zasubskrybujcie. To będzie takie oddzielne, specjalne, tylko o pieczeniu chleba. Mam nadzieję, że niedługo odwiedzę też moją siostrę Monię i upieczemy razem chlebek. Kto wie, może spotkam się z kimś z Was i uda się razem coś popichcić bądź upiec. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, że jesteście. Wielkie dzięki za udostępnianie moich filmów. Pomaga mi to w rozwoju kanału, pomaga mi to w tym, że mam większą werwę, by działać, by nagrywać. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Hej!